Witam, to wideo jest moją osobistą opinią o tym, co mnie irytuje w macOS. Myślę, że przyda się przede wszystkim osobom, które chcą zacząć przygodę z komputerami Apple. Sam używam Maca jako mój główny komputer od premiery procesora M1, czyli to jest listopad lub grudzień 2020 roku, więc można powiedzieć, że przez ten dość długi czas użytkowania w miarę dobrze się z tym systemem zapoznałem. Muszę jednak przyznać, że nadal mnie irytuje parę wad, do których w ogóle nie mogę się przyzwyczaić. Moim zdaniem macOS to jest taki system, który można kochać i jednocześnie nienawidzieć, a to będzie takie moje top 5 najbardziej irytujących dla mnie problemów. Nie są one ułożone w jakiejś specyficznej kolejności. Mam zamiar też zrobić podobne wideo o tym, co najbardziej sobie cenię w tym systemie, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam ponownie na mój kanał. Pierwszą wadą tego systemu to jest dla mnie galeria i w jaki sposób zdjęcia są w niej pokazywane. Załóżmy, że chcę otworzyć pierwsze zdjęcie z tego folderu i przejść do następnego używając strzałki do góry, do dołu lub lewo, prawo, tak jak jest to na przykład w Linuxie albo w Windowsie. Niestety w tym systemie to nie działa. Tak samo nie ma żadnej strzałki po boku zdjęcia, gdzie mógłbym nacisnąć i przejść do następnego zdjęcia. Jako taki workaround muszę zaznaczyć zdjęcie i otworzyć je w tak zwanym trybie podglądu, czyli naciskam spację. Teraz nagle strzałki działają i mogę przejść do kolejnego zdjęcia. Problem niestety pojawia się wtedy, kiedy chcę to zdjęcie otworzyć na całym ekranie i przejść do kolejnego. Już teraz strzałki niestety nie działają i też tutaj nic nie mogę zrobić. I właściwie jedynym sposobem, żeby to zrobić, który działa, to jest zaznaczenie wszystkich tych zdjęć i otworzenie ich teraz i powiększenie ekranu. Wada numer 2 to w jaki sposób są zamykane aplikacje. Powiedzmy, że chcę teraz wyłączyć kalkulatorek, to naciskam na ten czerwony krzyżyk i aplikacja jest prawidłowo zamknięta, ale gdy chcę na przykład wyłączyć Safari w ten sam sposób, to wtedy aplikacja jest tylko zminimalizowana i działa nadal w tle i pobiera zasoby komputera. I w ogóle nie ma jakiejś logiki, na których aplikacjach to działa, na których to nie działa. Na przykład ta aplikacja, nie mogę w ten sposób wyłączyć jej. Nadal będzie działała w tle i to widać po tej szarej kropce pod ikoną. I żeby ją wyłączyć, to wtedy muszę nacisnąć na menu u góry i w ten sposób to zrobić. Ewentualnie mogę nacisnąć prawym przyciskiem myszy na niej i wyłączyć poprzez naciśnięcie Quit. Wada numer 3 to wycinanie i wklejanie obiektów. Powiedzmy, że chcę wyciąć ten tekst i wkleić go ponownie, to naciskam Command X, Command V, czyli właściwie niczym się to nie różni od innych systemów. I można by pomyśleć, że to samo logiczne zastosowanie powinno być, jeśli chodzi o wycinanie i wklejanie plików, czyli ponownie zaznaczam plik, naciskam Command X, w nowym oknie Command V, ale niestety nic się nie dzieje. I nawet jakbym chciał to zrobić z menu u góry, widać, że wycięcie jest dostępne, właściwie widnieje tam, ale nie jest dostępne, bo niestety w macOS nie ma takiego czegoś jak wycięcie pliku. Muszę go pierw skopiować, czyli Command C i później, jeśli chcę go przenieść do innego folderu, to aż muszę użyć 3 przycisków i to są Command, Option i V i wtedy nastąpi wycięcie i wklejenie w innym folderze. Bardzo nielogiczne i mylące się z tymi skrótami, co są dostępne, jeśli chodzi o wycinanie i wklejanie tekstu. Wada numer 4 to czas aktualizacji systemu. Zabiera to mniej więcej 30-40 minut, co ogólnie mnie trochę dziwi, dlatego że komputery Apple mają szybkie twarde dyski, w miarę szybki procesor, a jednak zabiera to dłużej czasu niż w innych systemach operacyjnych. Niestety nie mogę teraz pokazać, jak ten proces wygląda, dlatego że nie mam żadnych nowych aktualizacji. Może to nie jest jakaś taka wada, co bardzo mi przeszkadza na co dzień, ale jednak za każdym razem, kiedy robię aktualizację systemu, trochę mnie to denerwuje, że trwa to tak dużo czasu.
Wada numer 5 to lista dostępnych gier na ten system. Jest naprawdę uboga. Jeśli spojrzymy na moją listę na Steamie. O, bug. Mógłbym dodać bonusową wadę numer 6, że ten system jest zbugowany i ogólnie uważam za mniej stabilny niż Windows lub Linux. Ale wracając do tematu, to jest lista moich tytułów na PC-ta. To jest ponad 113 gier, a spójrzmy, ile z tych gier działa na macOS. 18. Więc różnica jest naprawdę ogromna i bym powiedział, że ten system jeśli lubisz grać dużo w gry, to ten system raczej nie nadaje się do gier. Jestem ciekawy, która z tych wad najbardziej by Wam przeszkadzała. Możecie napisać coś o tym w komentarzach. Jak powiedziałem wcześniej, mam zamiar zrobić kolejne wideo o tym, co mi się w tym systemie najbardziej podoba. 5 takich najciekawszych funkcji. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam ponownie.